Gorilla Glue, produkt, który przy próbie wysypania kwiatów wypada z opakowania w całości. Zlepione niczym klejem kwiatostany, uwierzcie mi, ciężko jest porcjować. Sprawozdanie z laboratorium pokazało nam czarno na białym, czym wyróżnia się w sposób szczególny kanadyjski goryl. Oglądaj do końca, zapraszam na raport konopiarza. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Cannabis Floss 420 Pharma to surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych, który niestety nie posiada ulotki dołączanej do opakowania, zatem wymaga omówienia i analizy produktu tak, aby każdy pacjent wiedział, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, gdyż informacje na opakowaniu zbyt wiele nam nie mówią, ale żeby to zrobić z należytą starannością oraz aptekarską, konopną precyzją, surowiec został przebadany w akredytowanym laboratorium na zawartość kannabinoidów oraz terpenów. I z tego miejsca dziękuję firmie Canalabs za ekspresowe wykonanie analizy. Wyniki są mega zaskakujące. Let's go! To jest seria Raport Konopiarza, w której razem z Wami widzami tworzymy największą bazę wiedzy o medycznej marihuanie. Subskrybuj kanał Konopiarza, żeby nic nowego Cię nie ominęło. Opakowanie zarejestrowane to 5, 15 i uwaga 100 gramów. Kultywar, czyli odmiana to Gorilla Glue. Występuje w dwóch rejestrach, uwaga, 20% i 22% i jest to ten sam produkt, z tym, że z nieznacznymi różnicami zawartości THC. Jest to produkt uznawany za hybrydę, w której stosunek charakterystyki sativa do indica wynosi 40% sativa i 60% indica. Wysoka zawartość THC pomiędzy 20 a 22 plasuje ten produkt w kategorii surowców przeznaczonych dla pacjentów, którzy już są włączeni do terapii medyczną marihuaną oraz mają wyższy próg tolerancji, gdyż 420 Pharma 22 oraz 20% może zaskoczyć swoją mocą. Wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem konopi o wysokiej zawartości THC, takich jaką jest 420 Pharma 22%, wykazują działanie przeciwwymiotne, przeciwbólowe, mocno pobudzające apetyt, miorelaksacyjne, przeciwzapalne, uspokajające oraz przeciwdziałające kacheksji, czyli tak zwanego stopniowego wyniszczenia organizmu. Przyjrzyjmy się wynikom analizy składu kannabinoidów. Suma wszystkich kannabinoidów w Gorilli Glue to blisko 28,5%, co stanowi bardzo wysoki parametr. Mamy bardzo mało form aktywnych dokwasowych, co świadczy o świeżości danej partii produktu. Główny kannabinoid to THC. Reszta w sprawozdaniu poniżej 0,5% lub poniżej poziomu detekcji. Wszystko widzicie zresztą na ekranie i w sprawozdaniu, które możecie pobrać z opisu. Suma THC to aż 24,1%, co stanowi bardzo dobry wynik. Wiemy, jaki mamy skład kannabinoidów, natomiast przejdźmy do sprawozdania terpenów. Przyjrzyjmy się wynikom analizy. W przypadku Gorilla Glue musimy zatrzymać się tutaj zdecydowanie na dłuższą chwilę, gdyż mamy tutaj niemałe zamieszanie. Ilość terpenów praktycznie 2 razy większa w porównaniu do surowców, które badałem w innym odcinku. Jako ciekawostkę muszę Wam przekazać informację, którą znalazłem na ulotce informacyjnej dla lekarzy i farmaceutów, a mianowicie producent 420 Pharma uprzejmie informuje, że kwiaty są zbierane ręcznie oraz nie są napromieniowane, dzięki czemu zachowują niezmieniony profil terpenowy. Przybliżmy sobie ten temat, zobaczmy, jakie terpeny tutaj występują. Pierwszym terpenem w największej ilości jest transkariophyllene o aromacie drzewnym, pikantnym, cytrusowym. Temperatura uwalniania to 119 stopni, występuje w pieprzu, w goździkach, a cechą szczególną tego kannabinoidu jest to, że jest agonistą receptora CB2,
który działa tak samo jak stricte kannabinoidy. Działanie tego terpenu to przeciwzapalne, występuje w ilości 8259 mg na kilogram suchej masy. Drugim terpenem jest alfa-humulen, ziemisty, drzewny, korzenny aromat, uwalnia się w temperaturze 106 stopni, występuje oczywiście w chmielu, szałwi i żeńszeniu, a jego cechą charakterystyczną jest to, że wykazuje synergię z działania z beta-kariofilenem i ma działanie uspokajające oraz przeciwnowotworowe. Wartość to 2419 mg na kilogram. Kolejnym terpenem bisabolol, aromat kwiatowy, temperatura uwalniania 167 stopni i występuje w kwiecie rumianku. Działanie to przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwutleniające i występuje w ilości 2115 mg na kilogram suchej masy. Kolejnym terpenem jest limonen. Świeży, cytrusowy aromat, temperatura uwalniania 176 stopni, no i występuje w skórkach cytrusów, igłach sosny, drzewie sandałowym, rozmarynie i lawendzie. Jego działanie to przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze i występuje w ilości 1957 mg na kilogram suchej masy. I ostatni terpen to mircen, który ma pieprzny, owocowy, kwiatowy aromat, uwalnia się w temperaturze 167 stopni i występuje w mango, chmielu, trawie cytrynowej i tak dalej. Cechą charakterystyczną tego terpenu jest to, że wykazuje synergizm działania z THC, spowodowany zwiększoną przepuszczalnością błon komórkowych, barierę krew-mózg i wykazuje działanie nasenne, uspokajające, przeciwzapalne, przeciwbólowe i występuje w ilości 1310 mg na kilogram suchej masy i uwaga, suma wszystkich terpenów to 18 258 mg na kilogram suchej masy. Przejdźmy do części, na którą pewnie wszyscy fani czekali, czyli ocena organoleptyczna. Musicie pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Bardzo bym chciał i mega mam do Was o to prośbę, abyście pod tym filmem w komentarzu napisali swoją własną ocenę tego produktu pod kątem zapachu, wyglądu oraz smaku. Ocena zapachowa to zapach drzewny, sosnowy, ziemisty, lekko słodki oraz cytrusowy. Struktura kwiatu jest mocno zbita, kwiaty twarde, bardzo lepkie, mocno żywiczne, a kolor jest ewidentnie jasno-zielony. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podobał odcinek z serii Raport Konopiarza. Pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu, o wszystkim tym, co może powodować, aby nasz kanał szedł w świat i wszystkim mógł się udostępniać. Trzymajcie się, serdecznie pozdrawiam Was. Cześć!